Cześć, mam na imię Rafaela. To jest film. Przecież. Cześć. Dzieciaka? Okej. Przed siebie? Przed siebie. Z Meksyku. Mexico. Boom! Yeah. How long has it been since I kissed you? I don't wanna wait. How long has it been since you held me? I don't wanna wait. How long has it been since I felt like this about anything? I don't wanna wait. I don't wanna wait no more. Cześć wszystkim, a w zasadzie buenos dias, bo jesteśmy właśnie w Meksyku. Jak zresztą słychać, bo muzyka jest tutaj wszędzie, bo jest mnóstwo ludzi, bo wszyscy chodzą uśmiechnięci, czyli to jest to zupełnie innego niż u nas w Polsce. Jesteśmy właśnie w Meksyku tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Przed Navidad, tuż przed Navidad. Więc pokażę wam może na początku, jak wyglądają w ogóle święta w takim kraju jak Meksyk, czyli w ciepłym kraju. Oczywiście, jeśli myślimy o świętach Bożego Narodzenia, pierwsze co jest najczęściej w centrach miast, to właśnie lodowisko. Z tym, że w tym momencie w Meksyku mamy idealną pogodę, idealną przynajmniej dla mnie, bo jest 21 stopni. Ja tutaj nie zostaję na święta ani na Sylwestra z tego względu, że za 2 dni mam lot do Kolumbii, to po pierwsze, a po drugie Meksyk to miał być tylko taki stopover dla mnie. Jak bukowałem bilety, to było jedno z najciekawszych połączeń, więc stwierdziłem, że spędzę tydzień w Meksyku, kompletnie nie planując w zasadzie tej podróży tutaj. I myślę, że dlatego też jestem tak strasznie pozytywnie zaskoczony. Co mi się bardzo podoba tutaj w Meksyku, to to, że po prostu idzie się przed siebie. Centrum miasta, czy to nie centrum miasta, czy obok centrum miasta. Wszystko, jak dla mnie przynajmniej, wszystko wydaje się interesujące. Może to dlatego, że ostatnie 4 miesiące spędziłem w okropnie nudnej Ottawie, ale wszystko tutaj jest interesujące. Tutaj przed nami mamy Azteków. Co może być warte nagrania. Generalnie chodzi o to, że ci goście tutaj oczyszczają jakby duszę ze złych duchów. No recordaba lo buena que era estar a solas. Jak widzicie, jesteśmy teraz na w zasadzie jednym z targów, który jest okropnie busy. Mówiąc busy, mam na myśli to, że nie wiem, ja na przykład jestem tutaj już 5. raz na tym targu. Prawie codziennie tutaj przychodzę, bo po prostu mi się podoba. To jest takie autentyczne to jest doświadczenie. Cześć, to jest ostatni dzień mojej podróży po Meksyku i w ostatni dzień z reguły próbujemy wysłać jakieś listy, kartki i tak dalej. To planuję w sumie to dzisiaj zrobić, więc chciałem wam pokazać, jak wygląda taka absolutnie typowa meksykańska poczta. Więc jak mówiłem, teraz wam pokażę, jak wygląda taka typowa poczta. Tu można oczywiście od pana kupić pocztówki i listy. A tutaj wchodzimy właśnie i tak wygląda absolutnie typowa biblioteka. Tak typowa poczta meksykańska. Idziemy tutaj w tą stronę. Wszystko oczywiście to jest włoski marmur, po którym właśnie tutaj chodzimy. I jeśli chcemy wysłać listy, no tutaj mamy też podskazane, jak wyglądają znaczki i tak dalej. A jeśli chcemy wysłać listy, wystarczy podjedziemy do tego okienka, można płacić kartą, no pasa nada. Za moment wam pokażę, co w ogóle ja wysłałem. Po co w ogóle jest na poczcie? Chcę wysłać te plecaki do domu.
Okej, wszystko gotowe, czyli mamy pocztówki i mamy prezenty. Za 3 listy, takie większe, i 6 pocztówek zapłaciłem 150 zł, czyli nie wiem, czy to drogo w sumie, bo nigdy nie wysłałem, ale ta poczta, tak jak mówiłem, to jest taka typowa, absolutnie typowa meksykańska poczta. Tutaj mamy, wszystko jest oczywiście zrobione z złota, no bo musi być poczta w meksykańskim stylu. Mamy choinkę, bo zbliżają się święta, a tak jak mówiłem, jeśli chodzi o podłogę, to jest marmur, który został specjalnie sprowadzony z Italii po to, żeby zbudować tą oto jakże zwykłą i typową pocztę. Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve, y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver. Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve, y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver. Solo quiero ser